take me away from you. Don't take. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Idziemy na spacer, przy okazji zjeść zakupy i wtedy wrócimy sobie na spokojnie do domu. Jest bardzo przyjemna pogoda, mamy 12 stopni i świeci słońce. Wczoraj była podobna, ale niestety nie świeciło słońce, dlatego też było troszeczkę, taka temperatura odczuwalna była troszeczkę niższa. Lecimy właśnie chyba Galbici. Ostatnio pokazywałam wam w moim weekly vlogu, jak wygląda to Galbici. Jest naprawdę dobre i okazuje się, że ten brand jest także blisko nas. Przyjemnie się w końcu zrobiło. W końcu można ubrać taką cienką kurtkę. Dobra, lecimy. Nasza dzielnica jest jedną z starszych dzielnic tutaj w Busan, dlatego też możecie zobaczyć charakterystyczną zabudowę, czyli takich małych, niskich klocków połączonych często razem, które mają charakterystyczne drzwi zdobione. Jest to fajna uliczka, która ma swój klimat i zawsze lubię nią się przechadzać. Widać, że te domy są w miarę zadbane i mieszkańcy starają się dbać o okolice. Wjeżdżając do góry możemy wejść w okolice właśnie gimnazjum żeńskiego i na przykład kościołu, bardzo starego kościołu, który mnie zdziwił, że w ogóle tutaj jeszcze stoi, bo widać, że raczej te lata swojej świetności minęły, ale na przykład leciała stamtąd muzyka. W Korei w popularnych restauracjach się czeka, no i my musimy sobie chwilę poczekać, aż klienci wyjdą, to wtedy będziemy mogli wejść. Co się dziwić, ta restauracja na lunch naprawdę jest popularna, ma naprawdę dobre jedzenie, więc dlatego ponownie tutaj przyszliśmy. Gotowuje nam siedzenie do jedzenia, raczej do czekania, a nie do jedzenia, bo jest za dużo ludzi. Mamy kolejny dzień i jestem po skończonym filmie. Myślałam, że nie uda mi się to, ale słuchajcie, udało mi się dzisiaj to nagrać. Jest wtorek, więc super. Będę mogła pomyśleć nad jutrem, co jeszcze dla was nagrać, bo mam jeden pomysł, który muszę ogarnąć, tylko do niego muszę sobie napisać chyba jakiś skrypt albo jakieś podpunkty, bo to będzie taki tematyczny film, a chciałam właśnie dokończyć moją serię o mieszkań, więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie. W tym tygodniu pójdzie stylizacje i ogólnie rozmowa na temat koreańskiej mody. Nie wiem, czy lubicie takie filmy, ale postarałam się wkraść troszkę co Koreanki lubią. Przy okazji pokazać wam to w stylizacjach. I też odkryłam, że w ogóle rzeczy, które ostatnio nie nosiłam, okazały się, że fajnie leżą, więc mam na sobie mój kardigan, który dawno nie nosiłam. Prawie przez cały film miałam tak włosy zrobione, w sensie takim, że nie zakładałam je za uszy, tylko czasami udawało mi się to zrobić odruchowo. Wiecie, ja mam taki odruch niekontrolowany. Dobra, jak już, to wam pokażę, jako że nagrywałam film, to spójrzcie, co tutaj wygląda. Tutaj nie widzicie jej pan? Tak. Jest po prostu bałagan, przyznaję się do tego, ale w trakcie nagrywania takich filmów zawsze się zrobi trochę bałaganu, zawsze gdzieś, wszędzie wszystko coś leży, dlatego jako, że też szybko skończyłam, bo jest 14, mamy czas na sprzątanie. Później z moim synkiem pójdę na zakupy do E-Mart, więc może też potowarzyszycie mi, dlatego że jest ładna pogoda, pójdziemy sobie na spacer, on weźmie sobie sinsika, a ja przy okazji zrobię małe zakupy na dzisiejszy obiad. Może w tym tygodniu pojedziemy z moim mężem na jakieś większe zakupy, ale to się przekonamy, bo on naprawdę dużo pracy ma, niestety.
I muszę poogarniać jeszcze parę spraw, ale idzie dobrze i rozplanuję sobie może dzisiaj cały tydzień, bo tak jak w tym filmie Wam wspominałam, idziemy na wesele w weekend, sobota, pierwsze wesele, na którym będę w Korei. Zdziwiliście się pewnie mojej stylizacji, ale tak się ubiera w Korei, no. Ciekawe to jest. Ja się z tego cieszę, nie muszę się spinać, bo to też na długo my tam nie idziemy. To nie jest cała noc imprezy, tylko te 3 godziny. Tak, 3 godziny. Śmiesznie. Dobra, let's come do sprzątania. We are building a castle. It's you, me and Picasso. It'll take some time to find the right pieces, but I see the bigger picture. It's on your heart imprinted. How do we go about walking the distance when we grew up having it all in an instant? Special things happening more than an instant. So how do we go about walking the distance? Dobrze, słuchajcie, sprawdźmy, co takiego kupiliśmy w sklepie. To mamy ramion Tomba, oczywiście, najlepszy. 2 opakowania. 2 opakowania for me. To package for me. Mamy też popcorn, oczywiście, bo ostatnio bardzo dużo u nas wcinamy. Jest ser Gouda. Kupiłam, chociaż nie było przeceny i był trochę drogi. Kupiłam też mięso mielone, które ostatnio podrożało, słuchajcie, bo kosztuje 8000. Normalnie gdzieś tak 6-6,5 kosztowało, a teraz 8000, nie wiem czemu droższe jest. Ale za to kupiłam taniej kurczaka, który kupuję za każdym razem na rosół. Jest naprawdę fajny, jest taki gęsty wtedy, pełny w smaku, jak taki polski rosół. Kupiliśmy jajka za 8000. Truskawki, bo nadal są przecenione, za około 5000. Ocet jabłkowy jest za jakieś 2500. Banany około 3000. Taki makaron z papieru ryżowego. Makaron z papieru ryżowego jakieś 2500. Był przeceniony kalafior, to kupiłam za 3000 jedno opakowanie, czyli 6000 2 opakowania. Około 8000 kiełbaski Pororo. Mamy też bulgogi, które kosztowało nas 12 000. Robi mi się tutaj 6000 sok pomarańczowy. Ketchup był przeceniony za jakieś 4000 i to jest ketchup z low sugar, więc powiedzmy, że troszkę zdrowszy. Kupiłam też właśnie zupę po, to jest taka słoiczkowa, to jest bardziej taka pasta, koncentrat do zupy po. Kupiłam też deżancigę właśnie z tą informacją tutaj, że to jest mięsne, raczej do mięsnych zup po prostu. Nie ma tam zawartości, raczej chyba mięsa z tego co kojarzę. Kolejne opakowanie popcornu, bo ostatnio naprawdę sporo jego schodzi. Kapustę, bo nadal jest przeceniona, więc stwierdziłam, że raczej jest młoda, więc jest naprawdę jej dużo, dlatego też taniej kosztuje, bo kosztuje jakieś 3000, więc się opłacało. I kupiłam też cebulę, cały worek za 6000. 6000? Nie, 4000. Cały worek i to jest wszystko, co kupiliśmy, więc pakuję do lodówki, żeby mi się nie zepsuło. Dziewczyna zdała sobie finalnie sprawę, że zaszło to za daleko, a jej zachowanie nie było do końca w porządku. Odpowiedzialnością, jak zachowamy się w takiej sytuacji? Czy napiszemy, weź dziewczyno, odezwij się za 5-10 lat? W kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy weekend, sobotę konkretnie. Ogarniałam sobie obiad z Wielkanoc, natomiast Giokan jest urzędnikiem państwowym, więc
musi być od danej godziny do danej godziny. Myślę, że pójdziemy sobie na jakiś spacer, bo jest bardzo ładna pogoda, więc trzeba z niej skorzystać. Wyrzucić z siebie, jak co sobotę, niedaleko naszego domu, na tym właśnie placu jest bazar, ale I chciałam Wam właśnie pokazać, jak wygląda ten kusjon. Kusjon różowy po mojej prawej stronie, po lewej jest jeszcze nie zakryte, pół twarzy. Jak widzicie, daje taki fajny glow, bo to nie jest kusjon matowy, dlatego mamy taką lekko świecącą się skórę, nie zakrywa mojego naturalnego glowu. Myślę, że fajnie wygląda. W kamerze w ogóle... W kamerze może nie do końca, ale na żywo bardzo ładnie się wtapia w pory, wtapia się właśnie w moją kolorystykę. Jest jaśniejszy odrobinę i myślę, że mógłby być, jeżeli chodzi o sam kolor, odrobinę ciemniejszy. I to jest efekt końcowy, kiedy wygląda na całej twarzy. Myślę, że to nie wygląda tak źle, chociaż ten podgląd w kamerze to zawsze mnie oszukuje. Za przeproszeniem robi mnie w konia. Za każdym razem, bo ostatnio jak robiłam filmik, to w ogóle inaczej wyszło niż naturalnie wyglądam. Dobra, niech to troszkę się tutaj wtopi i reszta makijażu. Ale słuchajcie, mamy ładną pogodę, w końcu wiosna przyszła, świeci słońce, chociaż zapowiadali cały czas bezchmurne niebo, to jednak zrobiło się ciepło, jest po 15-16 stopni, więc rewelacja. Lecę do Goodwilla i tam Was zabieram także. Goodwill to amerykańska sieciówka z rzeczami z drugiej ręki. Ja lubię bardzo tam chodzić, dlatego że oprócz właśnie ciuchów to można też znaleźć sprzęt AGD albo coś do ustrojenia naszego mieszkania. Goodwill jest też akcją charytatywną, dlatego osoby obsługujące w Goodwillu są osobami z niepełnosprawnościami. Kupując tam, oczywiście także wspieramy cały ten system, dlatego myślę, że warto tam często zajść. Można tam kupić bardzo ciekawe rzeczy, nie tylko rzeczy z drugiej ręki, ale właśnie także rzeczy już z metkami. Często koreańskie marki dają tam swoje rzeczy, które się nie sprzedały, zamiast ich wyrzucać albo utylizować. Patrzcie, już pączki. O, tutaj. Pączki i róże też zaczynają dawać liście. Więc już niedługo wszystko pozakwita. Zobaczymy. A tam kocurek z uciętym ogonkiem. Robię poranną pielęgnację i słuchajcie, też postanowiłam, że zaczynam taki ala projekt Denko, czyli wykończenie wszystkich kosmetyków, których po prostu mam za dużo. Teraz właśnie zaczęłam używać toner padsy, moja skóra się naprawdę super uspokoiła. Co prawda wyskoczył mi taki podskórny i to troszkę boli i się zastanawiam, czy moje nowe serum hialuronowe tego prezentu mi nie zaczęło robić, ale to się przekonam jeszcze parę dni, poużywam i jeżeli będzie mi coś nowego wyskakiwało, to znaczy, że to mnie podrażnia. A mówię tutaj o S-Nature. Używałam też kremu, tylko wtedy ten krem bardzo fajnie na mnie działał, bo bardzo fajnie nawilżał. Moja skóra była pozapychana tak czy siak przez używanie bardzo dużo składników takich nawilżających, żeby jak najwięcej wzmocnić skórę. I się zastanawiam teraz, czy ten krem też mnie wtedy nie zapychał. Co prawda używając tego kremu nie wyczuwałam żadnych takich właśnie podskórnych bąbli, ale zobaczymy, bo jeszcze mam ten krem i mam go całkiem sporo, więc będę go używała już niedługo, bo mój Real Barrier mi się kończy.
Tadam! Prawie wykończyłam. Mam co prawda inny CeraVe Calming Moisturizing Cream z Daiso, który też będę używała, ale wtedy chyba na noc. Wilgotność w Korei zaczyna wzrastać, dlatego też moja skóra się dużo lepiej czuje. Ogólnie się uspokoiło. Już nie czuję takiego spięcia w ciągu dnia, więc jestem na maksa zadowolona. No i już dzisiaj nie ma nic, zero, nul. Krem został wykończony. Uwielbiam ten krem, serio, uwielbiam ten krem. Jest super. I polecam każdemu. Naprawdę z suchą skórą polubicie się, chociaż bardzo szybko wchodzi, ale jeżeli macie inne kosmetyki, które mają dać Wam taki nawilżenie, taki ślizg, to ten krem będzie idealny. Mi się bardzo podoba, ja go bardzo lubię i pewnie będzie u mnie na półce bardzo często. Myślę, że ze zmianą z Toridenem żółtym. To są takie dwa kremy, które naprawdę ratują skórę, kiedy macie suchą skórę. Dobra, ja się zbieram. Jaki plan jest na dzisiaj? Posprzątanie łazienek, dlatego że będziemy przygotowywać całe mieszkanie na przyjazd teściowej i siostry mojego męża, więc trzeba tutaj posprzątać dzisiaj łazienki, a jutro będę przygotowywała dla nich pokój. Czemu osobno? Bo myślę, że mam jeszcze te 2 dni, żeby na spokojnie, bez stresu, a także muszę przecież montować filmy, ogarniać obiad, więc tak czy siak na spokojnie mogę się na tym skupić. Resztki z wczoraj. Ostatnio zaczęłam właśnie robić przepis na makaron z sosem bolognese i go usprawniać i zaczęłam dodawać na przykład pieczony czosnek. Daje lepszy smak, także też podsmażam bardziej pastę z pomidorów, żeby też dodać dodatkowy smak. Zobaczymy, jest lepiej niż było. Na pewno już nie kupuję słoikowych makaronów, bo chyba idzie to mi troszkę znacznie lepiej. Muszę sobie usiąść troszkę lepiej. I teraz oglądam Drogę do awansu. Wcześniej oglądałam inny serial na Netflixie i jest to, poczekajcie, to Rozgrywająca. Bardzo fajne, podoba mi się. Taka moc kobiet, tak można powiedzieć. A jak zaczęłam oglądać ten serial Droga do awansu, to słuchajcie, mam polski dźwięk, raczej dubbing, no i nie jest zbytnio zachwycający, więc go wyłączam i będę na napisach leciała, chociaż czasami lubię sobie dubbing posłuchać, kiedy na przykład nie chcę się na czymś skupić, to wtedy słucham jednym uchem, robię coś innego przy okazji, ale ten dubbing jest tutaj, no, mi nie pasuje, mogę tak powiedzieć, mi nie pasuje, więc decyduję się w tym serialu na napisy. Nawet nie wiem, czy będę to oglądała, bo dopiero jestem na początku pierwszego odcinka, więc zobaczę. Ale takie fajne, bo bardzo kobiece, o kobietach, które starają się o awanse, o kobietach, bossach, więc fajnie, że na Netflixie coraz więcej takich właśnie seriali się zaczyna pokazywać. Dobra, może mnie zainspiruje w tym roku trochę. Dobra, lecę, oglądam, bo później trzeba sprzątać. No, taki plan był, ale do jedzenia będzie.
Idę zrobić pielęgnację, już odprowadziłam Eliasza, trzeba zrobić porządek z twarzą i potem zajmiemy się sprzątaniem. Wczoraj już ogarnęłam te łazienki i dzisiaj zajmę się pokojem dla teściowej i siostry mojego męża, ale przed właśnie zrobię sobie pielęgnację, może jeszcze jedyną kawkę walnę, żeby nie zdążyła mnie głowa rozboleć i wtedy chyba będzie już to koniec, nie? Liczę na to, że ogarnę dzisiaj już wszystko, co trzeba, ale najpierw siebie. Właśnie przy okazji mojej teściowej, to jak wiecie, moja teściowa często nie przyjeżdża do nas. Raczej była tutaj wtedy, kiedy mnie nie było, my byliśmy w Polsce, no to mój mąż specjalnie po nią pojechał do Iksan, dlatego że moja teściowa jednak już jest w podeszłym wieku, dlatego też takie długie podróże sprawiają jej trudność. Ale za to była tutaj właśnie raz, kiedy nas nie było. Też zawsze powtarzała, że nie chce nam sprawiać problemu, chociaż nieraz zapraszaliśmy. Ja też wspomniałam jej o tym, żeby wpadła kiedy chce, żeby nie miała problemu z przyjazdem i tym podobnego, no ale jednak podróż może ją troszkę, no pewnie bywałaby czasami, właśnie ale nie bywa przez to, że jednak ta podróż może jej sprawiać problem. Co jest dziwne, bo raczej te koreańskie teściowe lubią się troszkę wtrącać w życie małżeństwa. Oczywiście jest to różnica, kiedy na przykład małżeństwo jest z obcokrajowcem, wtedy to jednak mają te zahamowania, ale z tego co słyszałam na przykład między Koreańczykami, to jednak tych zahamowań nie mają i czasami potrafiły przychodzić z samego rana, bez pukania, bez niczego, po prostu otworzyć drzwi, przyjść, sprawdzić lodówkę, tutaj wstawić swoje banczany, tam tutaj powiedzieć, że przydałyby się dzieci i tym podobnego. Troszkę te historie mam takie różne podejście, bo oczywiście wszystko może być troszkę za dużo, ale pamiętamy, że w tych historiach zawsze jest to ziarenko prawdy, więc stresowałam się trochę tym i słowem mówiąc, bałam się, że moja teściowa też taka będzie, ale na szczęście okazało się, że jednak ona od samego początku powiedziała, że nie chciałaby się wtrącać w nasze życie, to jest nasze życie i to my ustawiamy, jak chcemy żyć. Też troszkę moje zapoznanie z moją teściową było inne oczywiście, bo ja nie spotkałam mojej teściowej przed samym ślubem. My się spotkaliśmy po ślubie, więc to też nie do końca tak zadziałało jak typowe zapoznanie w Korei, bo na przykład w Korei dopiero kiedy para jest 100% pewna, że chce wziąć ślub, że będą organizować ślub, to wtedy robią całe zapoznanie rodziny i dopiero od tego momentu zaczynają myśleć o ślubie i wtedy jakby to jest wprowadzenie tej drugiej osoby do rodziny. Co też jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o na przykład Europę, bo w Europie oczywiście tak to nie działa. Ale też rodzina ma dużo wcześniej okazję zapoznać się z partnerem, przyszłym mężem lub nie swojego dziecka, więc jest też taka wcześniejsza weryfikacja, czy się spodoba, czy nie. I właśnie jeszcze kończąc tą moją wypowiedź na temat ślubów i na temat ogólnie znaczenia teściowych w związkach, to jednym z takich straszniejszych przykładów, może straszniejszych nie, ale takich bardzo kulturowo różnych od tego, do czego ja się na przykład przyzwyczaiłam, to po takich spotkaniach, jeżeli jednej stronie się nie spodoba partner wybrany przez córkę czy przez syna, to
decyzja rodziny może być taka, że w ogóle do ślubu nie dojdzie, a para się rozpadnie. Jak widzicie, nadal te rodziny tutaj w Korei mają bardzo duże znaczenie i mogą decydować na tym, czy twój partner zostanie twoim mężem, czy nie. Więc jest to takie dla mnie nietypowe i brzmi trochę strasznie, ale widać, że to jakoś tutaj w tej Korei działało, do tej pory działa, chociaż z tego co słyszę zmienia się to i już rodzina takiego dużego znaczenia, jeżeli chodzi o wybór twojego partnera, nie ma. Jak wiecie, nadal są takie spotkania matching, czyli idziemy na spotkanie, twoja mama ci powiedziała, o moja koleżanka ma fajnego syna, poznajcie się. Jeszcze bywają takie spotkania, dużo częściej na przykład pary poznają się, bo mam znajomego w pracy, mam znajomą w pracy, choć poznają. I tak pary się na przykład poznają, ale już ta decyzja o tym, czy biorą ślub, czy chcą być razem, już bardziej jest stawiana na nich, a nie na to, co rodzina powie. Ciężko to też oceniać, bo raczej nie jesteśmy osobami, które powinny coś takiego oceniać, bo każda kultura wiąże się z pewnymi aspektami, które powinniśmy w jakiś sposób szanować, chociaż oczywiście myślę, że fajnie, że takie rzeczy się zaczynają zmieniać w Korei i raczej jest takie podejście, że biorę ślub z tą osobą dlatego, że chcę, a nie dlatego, że ktoś mi nakazuje wziąć ten ślub albo go nie wziąć. Dobra, mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam co nieco. Ja idę sprzątać, bo no to czas. Jak wiecie, my mamy taki pokój specjalny, żeby właśnie przyjmować gości. Tu jest specjalny pokój dla Eliasza, dla zabaw jego, dlatego tutaj będziemy sprzątać, żeby moja teściowa razem z córką miały fajne miejsce. Przy okazji oczywiście będzie to fajny czas, żeby ogólnie ogarnąć to wszystko, bo ja nadal mam problem z moją częścią tej skrytki. Ja już zaczęłam ją ogarniać, ale teraz wstawiłam tam materac, który my wyciągniemy, na którym będzie spała moja teściowa i tam jest karton z rzeczami. Ten karton cały wyciągnę, jakby to powiedzieć, i wstawię boksy, które zaczęłam przygotowywać i które są takimi boksami z różnymi rzeczami, na przykład z pościelą dodatkową, mam z jakimiś starszymi rzeczami, zimowymi rzeczami będą, więc zmiany się szykują, dużo do roboty, więc zaczynamy. Mieszkanie. Wygląda tutaj całkiem nieźle. Nawet udało mi się, słuchajcie, moją garderobę już przemienić troszeczkę na taką bardziej letnią. W ogóle jestem zakochana w tym serialu. To jest przedostatni odcinek. Bardzo... poczekajcie, może wyłączę. Bardzo mi się w ogóle spodobał i wciągnął, więc jak coś to polecam. Droga do awansu po polsku, bo mam po polsku włączonego Netflixa, żeby Eliasz mógł oglądać bajki po polsku. I co jeszcze? Ogarnęłam właśnie pokój teściowej, dlatego też myślę, że w tym momencie mogłabym Wam podziękować za dzisiejsze oglądanie filmu, za ten weekly vlog, może tak powiem, będzie lepiej. Tak, chciałabym Wam podziękować za ten weekly vlog, za to, że doszliście do końca, jeżeli doszliście do końca i się nie zanudziliście. I będziemy się widzieć w kolejnych filmach w przyszłym tygodniu.
Życzę Wam udanego weekendu, udanego przyszłego tygodnia. Oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa! Tu jest Ela!